Witam na moim kanale. Dziś kolejna odsłona z cyklu Atmos i brykiet. Tak jak poprzednio grzejemy bufor o pojemności 2046 litrów kotłem Atmos AC25S przy użyciu 40 kg brykietu. Tym razem testujemy brykiet pełny, liściasty, także kupiony w pewnym markecie budowlanym. Tym razem paczki są po 6 kg. Kupiłem 6 sztuk, bo przyjąłem, że jeszcze trzeba doliczyć wagę rozpałki. Koszt paczki to około 14 zł 70 groszy. Słuchajcie, jeszcze drożej niż poprzednio. Poprzednim razem paczki były po 10 kg. Kupiłem 4 sztuki. Zapłaciłem coś około 84 zł. No tym razem paczek jest troszkę więcej, po 14,70, czyli koszt podobnie coś około 100 zł. Słuchajcie, dobra, żeby nie przedłużać, podobnie jak poprzednio, kocioł pracuje na ustawieniach optymalnych. Czyli tak, czpień powietrza pierwotnego wysuniemy tak jak poprzednio, czyli o jakieś 10 mm. O, dokładnie tak. A czpień powietrza wtórnego pozostanie wsunięty do końca. Na potrzeby firmy oczywiście kocioł jest wyczyszczony. Zarówno górna, jak i dolna komora. Już tu pokazuję. Prawda? Zarówno górna, jak i dolna komora. Ok. Dobra. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, najpierw zważymy opał, później zmierzymy wilgotność i tyle. Tutaj pokażę jeszcze, jak wygląda popiół po ostatnim paleniu. No, z brykietu, że tak powiem, no jest czyściusieńki popiół, nie pozostaje nic. Teraz co? Może zmierzmy wilgotność. Powinno być jakieś 5-6%. Dobra, mamy 5. Może drugi 5,5. No, tyle co deklaruje producent. Dobra, czekajcie, odkładam. Dobra, teraz zważę opał. Może najpierw rozpałkę. Rozpałki powinno być 4 kg. A, 4,1. Dobra, pakuję ją od razu do kotła. No, jak mamy paczki po 6 kg, no to, że tak powiem, uzbierałem 4 kg spałki. Będzie prościej, że tak powiem, liczyć. Żeby było równiutkie 40 kg. Dobra, rozcinamy. Tyle. Przyda się jeszcze nóż do rozcięcia brykietu. Słuchajcie, żeby nie przerywać, do rozpałki użyjemy jak zwykle kartonów. Jaki się da. Ok. Słuchajcie, startujemy od temperatur. Na dolnym jest jakieś 28,5. Na środkowym jest 29. Zawór trójdrogowy zakręcam, żeby nie szło nic na grzejniki. Zawór górny ma jakieś 26 stopni. Sterownik 29 stopni. Regulator ciągu kominowego zamknięty. I słuchajcie, będę grzał źle, czyli z zamkniętym regulatorem ciągu kominowego na wysokie temperatury. Sprawdzę, jak pali się ten brykiet, jakie będą czasy. Już wyprzedzę, kolejny filmik będzie kręcony z regulacją ustawień powietrza pierwotnego i wtórnego. Dobra, żeby nie przedłużać, ważymy opał. Tutaj nazwę tego brykietu tutaj zakreśliłem mazakiem. Dobra, pierwsze dwie paczki mamy dokładnie 11,9 kg. Dobra, kolejne dwie paczki. Już niech się waga zresetuje. Kolejne dwie paczki. 12,3 kg. Ok. I ostatnia paczka
Ostatnie dwie. Ostatnie dwie. 11,9 kg. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, rozpalamy. Rozpalamy i tyle. Zapomniałem włączyć wentylator. No ale to teraz to zrobię. Najprościej włączyć sobie wentylator. Nie będzie się dymić. Dobra, słuchajcie, to mamy zamknięte. Dobra, dolna komora zamknięta. Odkręcamy zetkę. I tak jak mówiłem, dziś grzejemy źle. Zobaczymy, jakie będą czasy. Zobaczymy, ile pójdzie opału. Dobra, odstawię może kamerę. Słyszymy się za jakieś 5 minut. Dobra, mamy godzinę prawie 18. 17:50. Chyba 8. Dobra, może jeszcze przymknę ten, że tak powiem, kocioł, bo widzę, że z komina się ciągnie. Się wydobywa dym. Przepraszam, z regulatora ciągu kominowego. No ale dzisiaj jest plusowa mocno temperatura, około 14 stopni u nas. Także będzie się tak dziać. Ok, dobra. Słyszymy się za jakieś 5-6 minut. Witam ponownie. No, widzę, że się ładnie rozpaliło. No to co? Dajemy. Okej. No to co? Słuchajcie, nie paliłem jeszcze takim brykietem. Nie wiem, jakie temperatury będzie dawał. Te dwie paczki. Jedną ręką właśnie. Druga paczka pękła. Trzecią paczkę. No i zobaczymy. Słuchajcie, jak temperatura spalin przekroczy jakieś 350 stopni, no to po prostu otworzę ten regulator kominowego, żeby czegoś tam nie uszkodzić. Natomiast jeżeli nie, no to jedziemy tak, jedziemy. Dobra, słuchajcie, nie jest pełny kocioł. Zostały 3 paczki, położę je koło kotła, tyle, grzejemy. Zamykamy. Może sprzątnę troszkę, mu się zrobił nieporządek. Ok. Pozostałe paczki położę tu koło kotła. Raz. I 3 sztuki. 3 sztuki zostały. No to co? Słyszymy się za jakieś, nie wiem, pół godziny.
Widzę, że to się porządnie bije w komin. No, tu temperatury mogą być wyższe. Ok. 18:11. Słyszymy się za może pół godzinki jeszcze. Sprawdzę, czy wszystko było zamykane. Ok, dobra. Tyle. Witam ponownie. Dolny termometr nie podniósł się. Środkowy, no może o stopień. Górny 76. 29 stopni. Ok, słuchajcie. Temperatura spalin 320 stopni. Czyli grzejemy źle. Ok. Kalkulator chodzi. Automat. Ok, teraz na kotle mamy jakieś 80 stopni. Przekręcam. Pokrętło. Tyle. Ok. No, słyszymy się za jakieś 45 minut. Witam ponownie. Już patrzymy, jak tam sprawa temperatur. No dolny nie wstał, wiadomo, ale środkowy już coś się podniósł. 80 mamy na górze. 30 stopni, dokładnie. Wzrosło 1 stopień. Temperatury spalin 300, prawie 30 stopni. Na kotle mamy 81, czyli teoretycznie chyba godzina grzania. Ok, dobra. Słuchajcie, no nie grzałem brykietem, tak jak mówię wcześniej, tego typu, nie wiem jakie temperatury, ale osiąga podobne temperatury do drewna bukowego. Ale dobra, słyszymy się za jakieś pół godziny. Witam ponownie. Już patrzymy. Dolny termometr, o, wzrósł, 40 parę. O, górny już 70, chyba 2. 75 na najwyższym, 71 na sterowniku. Temperatura spalin 200, czyli pewnie wypaliło się w kotle. Dobra, już patrzymy. Tak, wypaliło się w kotle. Dobra, przekładamy drugą turę. No słuchajcie, czyli mamy grzanie tak jak węglem. Czyli pewnie potrwa to 4 godziny. Ja już to przesuwam w jedno miejsce. Ok. I sobie zapodziałam nożyk. Ale spokojnie, damy radę. Co, pakujemy wszystko.
jedną ręką na średnio. Ostatnia paga. Dobra. Tyle. Słuchajcie, nieporządek, ale okej. Pozamykane wszystko. Temperatura spalin spadła 150 stopni, no bo było otwarte. Okej, mamy godzinę 20. No to co? Ciąg dalszy. Już opału nie ma. Dobra. 2 godziny z rokiem. Dobra. Słyszymy się o jakieś może pół godziny. Podobnie. Sprawdzamy temperaturę. Dolny 66, środkowy 70, chyba 5,5. Górny termometr 70, chyba 8. Sterownik 74. Spaliny 330, 325. Ok. A, jeszcze kocioł. Kocioł 80. Chyba 3, 5 może. Dobra. Ok. Słyszymy się za pół godzinki. Witam ponownie. O, widzę, że już kocioł chyba osiągnął 90 stopni, bo się przestało, włączył się nadmuch. Dolny mamy termometr 70, prawie 2. Tu mamy 70, chyba 5,5 na środkowy. 80, chyba 5 w góry. 75 dokładnie na środkowym. Spaliny 275, ale kocioł ma 90 stopni. No, korcinie zerknąć do środka, ale nie chciał. No, chociaż zerknijmy. Nie ma co. Zerknijmy, co tam w trawie piszczy. O, właśnie, tego się obawiałem, że wypadnie. Jest tam trochę tego jeszcze. Czekajcie, bo mi się tu przypali delikatnie. Widzicie, on się troszkę opału jest. Dobra.
No to co? Żyjemy. Żyjemy dalej. Jeszcze sprawdzę zamknięcie. Dobra. Jest ok. No, słuchajcie. Mamy 3 godziny, 10 minut i odcięło. No to teraz powiedzcie mi, jaki sens jest grzania na niskie temperatury, jak zaraz będę miał bufor pełny. Po niecałych 4 godzinach zużyłem dokładnie tyle samo opału. Ale zobaczymy, jak się to skończy. Słuchajcie, mamy dopiero 10 po 9. Zacząłem troszkę wcześniej, myślałem, że to zejdzie pewnie do 12. A tu szczerze, na 10, może do 11 będzie po zawodach. Dobra, tyle. Słyszymy się za jakieś pół godziny. Witam ponownie. I już patrzę. Dolny 76 albo 7. Środkowy 80, prawie 2. 80, chyba 2. Nie, 81. Dobra. Czym do kotła? Opału jeszcze troszkę jest, ale widzę, że się jakoś to dziwnie tu przewiesiło. Dobra, teraz lepiej. Dobra, opału mamy tyle. Tak to wygląda. To co? Czekamy dalej. Na kotle? No, prawie 90. Ok, czekamy dalej. No ale słuchajcie, 3 godziny z hakiem i kurde, bufor pełny. No bo zaczęliśmy chyba o 18. Ok, czekamy dalej. Witam ponownie. O, niski poziom baterii. Dobra. Dobra, już patrzymy. Dolny termometr. Prawie 80. 82,5 na środku. 84. 82. Sterownik spaliny 100, chyba 35. Na kotle 90. Dobra, podpinam telefon do ładowania. Czekamy dalej. Ale mamy równe 4 godziny grzania. 4:25. Podepnę tylko telefon do ładowania. Dobra. Dobra. Słuchajcie, 4 godziny z hakiem grzania i bufor pełny.
Witam ponownie, mam nadzieję, że się telefon nie przewrócił. A, nie, o jednak nie, dobrze. Okej. Dobra, patrzymy. Dolny 80, środkowy 84, górny chyba 85, nie, jednak 83. Dobra, spaliny 110. W kotle prawie wypalona. Jeszcze tu grzebnę troszkę. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze 15 minut. Zaraz sprawdzimy, czy podskoczy na 84. No i co? 4 godziny z hakiem grzania. Bufor pełny. Na razie do 82 było w dużo krótszym czasie, natomiast teraz chcę sprawdzić, do ilu do ilu stopni dobije te 40 kg tego brykietu. Na razie w czasach grzania to chyba rekordzista. Nawet chyba pobił brykiet. Bo to było niecałe 3 godziny z hakiem i było już 80 stopni. No okej. Widzimy się za, powiedzmy, 15 minut. No, witam ponownie. Słuchajcie, mamy 80 chyba i pół. Tu mamy 80 chyba 4 albo 3. Ok, tu mamy 85, 83. Słuchajcie, no test możemy skończyć. Słuchajcie, na kotle jeszcze jest 90, ale w kotle pewnie już nie ma opału. Dokładnie tak. No to co? Podniosłem temperaturę o dokładnie 54 stopnie. Słuchajcie, od razu wyprzedzam, kolejny filmik będzie ze spalania tego samego brykietu, jednakże będę palił dobrze, bo dziś paliłem źle. Zobaczymy, ile zajmie nagrzanie tego bufora i do jakich temperatur dojdziemy. Natomiast to są filmy, które są częścią takiego większego testu. Chciałem porównać dokładnie, ile zajmuje nagrzanie tego bufora drewnem bukowym, paląc źle, paląc dobrze, następnie brykietem rów, paląc źle, paląc dobrze, później brykietem tym właśnie okrągłym, paląc źle, paląc dobrze. Ostatnie testy będą dotyczyły spalania brykietu Pinikej źle i dobrze, no i później podsumowanie tego wszystkiego. Na chwilę obecną, na dzisiaj kończymy. Słuchajcie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!